Dzień dobry, witam dzisiaj na wykopkach orzeszków ziemnych. Chciałam powiedzieć ziemniaczanych. Dobra, jeszcze raz. Na wstępie może powiem, że orzeszki już siałam 18 marca na rozsady. Najpierw je tak namaczałam, żeby podkiełkowały. Później, tak jak tutaj widzicie, tym takim ogonkiem w dół, bo to jest korzeń. Właśnie sadziłam. To tak pokrótce Wam chcę właśnie pokazać. I tutaj taki właśnie zrobię wstęp króciutki, bo później wiele mam pytań właśnie kiedy to sadziłam, jak siałam, a tak będę przy okazji mogła tutaj wykorzystać materiał z wiosny, którego jeszcze nie użyłam. To są orzeszki z zeszłego roku, które właśnie sama wyhodowałam, zostawiłam sobie na rozsady. No i tutaj zaraz zobaczycie, jak pomalutku wychodzą z ziemi. Taki był początek. A teraz zapraszam na zbiory. Dzień dobry. Dzisiaj jestem na wykopkach ziemnych orzeszków. Jest październik. No, niektóre już tu usychają. Czas najwyższy, słuchajcie, to wykopać. Orzeszki ziemne rosną w ten sposób. Tutaj można zauważyć, że kwiat, jak jest zapylony, tutaj powiedzmy był kwiat, to później puszcza takiego wąsa, który się zagłębia w ziemi i na końcu tego wąsa jest orzeszek. Tutaj już jest orzeszek, który żyje swoim życiem. Nie wiem, czy te ocieplenia październikowe tak podziałały, ale możecie zobaczyć, że tutaj już orzeszek wykiełkował. Czasami tak w pomidorach się dzieje. Nie wiem, czy wy mieliście, że leży pomidor długo na oknie, czy tam na parapecie i później takie zaczynają być wypustki dziwne. Trochę tak wygląda, jakby jakiś obcy z kosmosu zaczęli tam żyć swoim życiem. A jak się to otworzy, skórkę zdejmie, to właśnie takie kiełkujące już są nasionka. No niestety, nie będziesz rósł. Chociaż tak bardzo chcesz, no ale zima idzie, mój drogi. No, może nie wiem, jak tego uniknąć. Co, za długo był w ziemi? No ale to trudno było, ciężko było to wcześniej wyjąć. Drugi jest ok, drugi widzę jeszcze śpi. Wysłał kolegę na zwiady. No ale u nas w Polsce to teraz będzie zima. Zaraz będą przymrozki, mój drogi, żeś się pospieszył. Więc tak rosną orzeszki. Teraz to wyciągnę. W zeszłym roku były bardzo mizerne plony. W tym roku zadbałam troszeczkę o lepszą ziemię. No i myślę, że też podlewanie jakieś było takie lepsze. Ale zobaczcie, tutaj nie jeden jest taki. O, drugi też. Sadzonki się zrobiły. No szkoda. Wcześniej chyba trzeba było, bo to wiecie, też tak jak z ziemniakami czasami jest, że już te ziemniaki, co tak długo były w ziemi, to te młode zaczynają puszczać. No nic, będziemy to wykopywać, czas najwyższy. Tu sobie taką folię rozłożyłam, bo mi łatwo jest to oddzielać wszystko. Biorę się do roboty. Postaram się to zrobić jedną ręką, bo dzisiaj sama jestem. Wyrzucę to. O, też tutaj mamy kruszczycę, jak zwykle. No i będę przebierać teraz nogami, bardziej rękami. Przy okazji sobie właśnie chcę powybierać jakieś pędraki tej kruszczyc, bo innych pędraków tutaj nie ma. Właśnie to jest dobre w tych pojemnikach, że innych szkodników nie ma. O, coś tutaj jest. Ja nie liczę na jakieś, wiecie, zbiory, nie wiadomo jakie. O, mogłam to w sumie wyrwać. Chyba lepiej by było. O, tutaj widać, zobaczcie. Ten to jeszcze miał tutaj dużo
Może tak zrobię, że ja to wyrwę i wam pokażę właśnie taki przekrój tych krzaków, jak to ładnie wygląda. Ale to już muszę wyłączyć i później pokazać, bo nie wzięłam statywu, a też jedną ręką nie jest ciężko to robić. I chyba tak zrobię, że właśnie... O, tutaj też zobaczcie, kiełkują. Czyli to, co urodziło się, czyli te, które się zawiązały, jak za długo leżą w ziemi, to od razu kiełkują. Także ciekawostka. W zeszłym roku tego nie było, zjawiska, ale był inna pogoda, bo już w zeszłym roku we wrześniu był mróz. No, to zrobię tak, wszystko wam pokażę. To ciekawostka dla mnie, bo to wiecie, drugi rok uprawiam orzeszki. Dobra, biorę się teraz, pokażę już wam, jak to wszystko wyjmę i już będzie skończone przebieranie tego. Jedna już jest zrobiona, został mi drugi pojemnik. No i tak to wygląda. Tutaj akurat bardzo ładnie obrodził krzaczek. Tutaj też dużo jest niestety tych takich kiełkujących. Tutaj też jest taki krzak, ale tu małe orzeszki są. Więc no, to staram się jeszcze potem powybierać. Takie, no widzicie, pojedyncze. Nie są takie jak tutaj, że taki no, ładny strąg podwójny. To taka drobnica. Jest lepiej niż w zeszłym roku. No zobaczymy teraz, jak ta druga kastra, bo tutaj pomyślałam, że ja je będę chyba jakoś może wykopywać, wyrywać, zamiast tak wywalać, bo potem jest ciężko to wybrać. A tak spróbuję może jakoś tak... Lepiej chyba by to przed deszczami mi było robić, bo teraz były deszcze i ta ziemia jest taka mokra, tak się oblepia. No też tutaj ładnie dosyć. Tu odłożę sobie na bok. No takie są pojedyncze. To jest, wiecie, eksperyment, bo wiadomo, że Polska nie jest, polski klimat odpowiedni chyba do uprawy tych roślin. One jednak chyba bardziej ciepło wolą, chociaż myślę, że w tych kastrach one dosyć miały ciepło w korzeniach. No, ale późno były też wsadzone w tym roku przez te przymrozki. I może taka zaburzona ta pogoda była, bo było zimno, potem znowu we wrześniu się zrobiło tak ciepło, jak lato. Nie mam pojęcia, słuchajcie. No tu są już ładne. Ładnej wielkości. Tak to sobie rośnie. Oczywiście ja to też wyrzucę później wszystko i tu przejrzę na tą folię, wywalę tą ziemię. Ale tak z grubsza chcę zobaczyć. Nie wiem, jaka metoda wykopków jest lepsza, czy tak wyciągać je, czy właśnie wysypywać. Tutaj to nie wiem. Nic jakby nie ma. O, tu jest orzeszek. No to jest taka, wiecie, ciekawostka. Ja byłam bardzo ciekawa w ogóle w zeszłym roku. Pierwszy raz uprawiałam orzeszki. Byłam ciekawa, jak one rosną, jak to wszystko wygląda na żywo. No i tak chyba ciekawość zaspokoiłam. W tym roku no bardziej się postarałam. Widać, że są lepsze plony niż w zeszłym roku. Ale szczerze powiem, żeby aż tak były zachwycające, to chyba nie jestem tak zachwycona, że to takie wow. Może oczekiwania miałam, słuchajcie, wygórowane. Nie wiem. Dobra, wyjęłam te krzaczki. To jeszcze sobie to potem przejrzymy na koniec, jak to wygląda. Tu są z tej jednej kastry, tam z drugiej. Teraz jeszcze to wywalę i tak, wiecie, przejrzę kawałek po kawałku, bo może tam gdzieś jeszcze jakieś się oderwały i są w ziemi, to szkoda, żeby zostały. No i widzimy się, jak ja już to wszystko przejrzę, bo ja to jedną ręką robię. I pokażę wam już ostateczne plony, jak to wszystko wygląda i jakieś podsumowanie zrobimy.
No i już skończyłam. Przebrałam obydwie kastry. Już tam, o, możecie zobaczyć. Więc na przyszły rok już kastry stoją przygotowane, a tutaj są plony. Muszę to jeszcze wszystko oczyścić, ale chyba może w domu to zrobię. Niestety dużo było takich kiełkujących już orzeszków, więc no to już pójdzie na kompost. Jeszcze tutaj muszę poobierać przy tych łodyżkach. No więc powiem wam, jestem troszkę tak zawiedziona, bo w zeszłym roku był mniejszy ten plon, w tym roku jest większy, ale też to chyba nie są takie maksymalne możliwości. I powiem wam, że chyba nie będę więcej orzeszków uprawiać, ponieważ one mi zajęły dwie kastry, które tam dalej troszeczkę rosły w takich kastrach, no ciut większych, krzaki tej aurii miniaturowej, tej takiej krępej, niskiej, i ona tak pięknie owocowała, pomidor. I ja chyba wolę te kastry w przyszłym roku przeznaczyć też właśnie na tą aurię, bo ja z tych dwóch krzaków miałam tyle tych pomidorów, tyle przecierów zrobiłam, a tutaj roboty dużo, bo te orzeszki trzeba też rozsady robić, zajmują miejsce na parapetach, a u mnie jest bardzo mało miejsca. Później też trzeba dbać, żeby to podlewane było i tak dalej, ziemię przygotować. No wiecie, ja powiem wam, w przyszłym roku chcę naprawdę zminimalizować te uprawy, zostawić tylko te rzeczy, które się udają, które jemy, które nam smakują. Nie wiem, może nawet pomniejsze troszkę grządki, no bo muszę też właśnie, tak jest przysłowie, licz siły na zamiary, czy zamiary na siły. No i niestety troszkę muszę, no nie ogarniam tego po prostu wszystkiego, nie mam na tyle sił i czasu, więc chyba już orzeszków więcej nie będę uprawiać. To jest wdzięczna roślinka, fajna, ciekawa, patrzcie, tutaj właśnie były kwiaty i to tak wygląda. Cieszę się, że mogłam wam pokazać, jak to rośnie, bo to jest taka ciekawostka, że właśnie z kwiatu taki wąs wychodzi i do ziemi się wkopuje, bo on się wkopuje tak po prostu w głąb, wrasta. No i na tym właśnie na końcu jest strączek. Sama ciekawość zaspokoiłam, jak to wygląda, jak to się uprawia, jak rośnie, i nie będę już w przyszłym roku uprawiać orzeszków. Uważam, dla mnie osobiście jest za dużo pracy, a za mało plonów. Może nawet nie wiem, czy o pracę chodzi, ale no szkoda mi tych kaster, powiem wam szczerze, bo o ile w tych pojemnikach super mi się udają bataty, ziemniaki, pomidory, nawet pepino pięknie obrodziło, no to pomidory, tak mówiłam już, papryki, no to właśnie orzeszki już to będzie ostatni mój sezon. A te kastry, myślę, że takie dwa krzaczki aurii sobie poradzą, czy tam jakiś inny, nie wiem, może coś jeszcze wymyślę w przyszłym roku. Tutaj jeszcze muszę te aksamitki pousuwać, ale no na razie się zapylacze żywią. Tam krzaki już pomidorów muszę właśnie wywalić, te aurie. One jeszcze owocują, bo ostatnio zbierałam. I są jeszcze, zobaczcie, dwie takie tutaj jakieś tam zielone. One może już będą miały zarazę, to wywalę, ale chociaż owoce jeszcze ładnie wyglądają. Nie mają plam. No, także do usunięcia. No i sobie te kasty w przyszłym roku wykorzystam chyba na pomidory. No, bo szkoda mi miejsca i też właśnie wiosną ja miałam całą taką podstawkę na półce, taką, wiecie, jak są te wielodoniczki, i taka podstawka właśnie była, poustawiane było tymi orzeszkami, tymi sadzonkami, bo to dosyć wcześnie trzeba te sadzonki robić, żeby one właśnie zdążyły zaowocować. No i wolę chyba mieć mniej, a już takie na przykład ładniejsze krzaki pomidorów. Na przykład w tym miejscu sobie postawię sadzonki pomidorów w przyszłym roku. Też się właśnie tak rozczarowałam, że te zaczęły kiełkować. No co za bezsens.
nie wiadomo, za wcześnie wykopiesz, to są takie małe, niedorozwinięte. Liście jeszcze zielone, można by powiedzieć. Za późno wykopiesz, to ci już kiełkują. No, ja myślę, że to taka była zabawa, taki eksperyment, jak na przykład ktoś ma dzieci, chce pokazać dziecku. Ja właśnie córce pokazywałam, koleżankom z klasy jej, jak wyglądają orzeszki, jak rosną. To taka ciekawostka dla siebie, ale tak, żeby uprawiać, żeby mieć z tego plon, no to naprawdę chyba ja już zrezygnuję. No może jakbym tu mieszkała na miejscu, wiecie, bym miała jakąś donicę, jedna więcej, jedna mniej, a ja teraz mam i problem tu z wodą i z czasem, no także fajna przygoda była, ale już w przyszłym roku nie będę uprawiać. No, także teraz je oczyszczę, żeby do domu nie wieść tych wszystkich badyli. To na kompost pójdzie i no, zostaną same orzeszki, a kastry będą na przyszły rok czekać na pomidory chyba. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa, pa.